Dzień dobry. W dniu dzisiejszym opowiemy sobie o właśnie tym materiale, który został opublikowany na moim kanale 27 marca 2021 roku, czyli w zasadzie można powiedzieć, że 2 lata temu. I opowiadałem na nim, co tam w trawie piszczy, jeśli chodzi o rynek rowerowy. Pewne rzeczy się sprawdziły, pewne nie. Dzisiaj się z tym zmierzymy, a ja od razu przechodzę do konkretów, żeby nie tracić waszego czasu. Link do tego materiału macie w opisie, chociaż ja nie bardzo byłem w stanie go przeoglądać całego, wam tego też chyba nie życzę. Dzisiejszy postaram się, żeby był bardziej treściwy i po prostu szybszy. Tak sobie patrzę i podstawową rzeczą, o której wspominałem w tamtym materiale, a właściwie bawiłem się w przewidywania na temat przyszłości, to mówiłem o rabatach. I o ile na pierwsze 2 lata po publikacji tego filmu to było całkiem aktualne, bo w całym sezonie 2021 i w większości sezonu roku 2022 rzeczywiście o te rabaty było na pewno dużo ciężej niż wcześniej, choć 2022 to już zależy gdzie. A teraz na 2023, moi drodzy, rabaty wracają z pełnym przytupem, dlatego że tak mi się wydaje przynajmniej, że w branży rowerowej obecny rok będzie nie dość, że rabatowy, to jeszcze wysoko przecenowy i będą wyprzedaże posezonowe i cuda, a to wszystko dlatego, że rynek, wiadomo, ten popyt i podaż nie były sobie równe już w momencie nagrywania pierwotnego materiału, a teraz to się rozjechało całkiem, bo moi drodzy, podaż jest całkiem spora, popyt, w końcu rynek się przesycił i nie jest to aż tak pożądana rzecz, mianowicie rower, jak może było jeszcze 2 lata temu i tych rowerów i części po prostu na rynku zrobiło się całkiem dużo, bo ludzie w tym takim trendzie braków i niedoborów zamawiali na sklepy i tak dalej. Dużo fabryk pozamawiało części, które później na przykład do Shimano zostały zwrócone, dlatego są duże wyprzedaże na części bez pudełek, te takie OEM-owe. Są już, gdzie właściwie dopiero pierwsze przebłyski słońca sezonowe trafiają nam na twarz. Już są dość duże przeceny rowerów, bo tych rowerów się narobiło, trzeba gdzieś to upychać, bo to się niektórym na sklepach nie mieści. Także rabaty wracają, bo trzeba będzie ten towar jakoś upłynnić, więc to nie będzie jak 2 czy sezon temu. Bez rabatu ten sezon dla sprzedawców na ich nieszczęście nie pojedzie. Także można powiedzieć, że połowicznie miałem rację, chociaż ja myślałem, że trend bez rabatów utrzyma się dłużej, ale rynek się przesycił. Mowa była też o cenach, że będą rosły, i to akurat tego chyba ciężko było nie trafić, bo tak, one rosły, rosną i będą rosły. Generalnie ceny tutaj już na przykład elektryków rosną w stopniu tak absurdalnym, że ja kiedyś jeszcze myślałem, że fajnie byłoby, zarobiłbym sobie, miałbym elektryczka po godzinach, godzinka, 2 po robocie mógłbym sobie skoczyć na tego elektryka, przejechałbym znacznie więcej przy podobnym stopniu zmęczenia jak na zwykłym analogu. Interesowało mnie to, kusiło, ciekawiło. W chwili obecnej coraz bardziej wiecie, mimo tego, że staram się rozwijać i generalnie zarabiać więcej, tak ten plan odchodzi w niepamięć, zamiast przybliżać się do niego, to mi gdzieś on ucieka dalej. Ze względu na to, że te ceny rosną niewspółmiernie, przynajmniej do zarobków przeciętnej osoby, za którą się mam. Elektryki poszły bardzo w górę. Także tutaj nadzieja dla tych, którzy dalej chcą kupić tego elektryka tylko w tym, że dostaną konkret rabat. Ceny innych rowerów też idą w górę. Myślę, że przeciętny Kowalski bardzo to odczuje, bo te rowery z takiego niskiego segmentu, które kiedyś kupowaliśmy za 1999 zł i taniej, te za 1000 hakiem, to jest właściwie coś, co już powoli przestaje istnieć. Podstawowy rower już nie kosztuje 1000 hakiem, chyba że kupujemy najtaniej, jak to jest możliwe na rynku, a to się wiąże właściwie z kolejnym punktem dzisiejszego materiału, jakże sprinterskiego. Otóż mamy bardzo mocną centralizację i właściwie te małe sklepiki, które być może sprzedawały tanie rowery, już właściwie przepadają również w niepamięć.
no, obserwujemy rynkową bardzo dużą centralizację, no i no, moc w sieci, moc w jakichś dużych sieciowych markach, dlatego że taka sieć jest dużo bardziej odporna na wszelkie zawirowania, których teraz nie brakuje. Jakieś upadki banków, wcześniej covidy, no wszelakie zawirowania, trudności z dostawami i tak dalej. No niestety dla najmniejszych sprzedawców, takich może nie osiedlowych, ale jakichś mniejszych punktów, no są najbardziej bolesne, no bo taki sprzedawca no po prostu nie ma przed sobą sieci tarczy, która go przed tym obroni. Rynek prawdopodobnie będzie się przez najbliższe lata kształtował coraz bardziej w kierunku tego, że właśnie te duże sieci będą rosły w siłę, a te mniejsze sklepiki i mechanicy i sprzedawcy, z którymi miałem okazję zamienić chociaż kilka zdań, utwierdzają mnie w przekonaniu, że właśnie sprzedaż rowerów, gdzie na sklepie mamy kilka rowerów i tak dalej, to już no to są czasy, które zupełnie chyba niebawem zostaną zapomniane, dlatego że no, klient oczekuje dostępności, dużego wyboru i to nie jest tak, że mamy 5 rowerów na sklepie czy 10 i klient przyjdzie i coś mu się tam dopasuje. No nie, teraz już jest dużo większa wiedza, no i czemu nie? No, rozwijamy się, więc z niej korzystajmy. Klient ma dużo wyższe wymagania i ci mali sprzedawcy, no a niech żyją jak najdłużej, ale dostaną najbardziej po tyłku. Także czy ja coś przewiduję na dalsze lata, poza tym, że powiedziałem wam, co tam mniej więcej w trawie piszczy? Ciekaw jestem, jak w perspektywie najbliższych, nie wiem, 10 lat powiedzmy, rynek rowerowy ogółem zareaguje na to, że klienci coraz bardziej wolą spędzić kilka godzin w sieci, wybrać rower, kupić nawet 50 zł tańszy, ale żeby tylko kupić taniej. Może ja mam spatrzoną perspektywę przez nasz polski rynek, który na europejskiej scenie sprzedażowej jest raczej, nie wiem czy można powiedzieć, że nisko notowany, ale na pewno nie na pierwszym planie. I może w Europie tak nie jest, ale tak jak widzę po znajomych, no to generalnie kupuje się, żeby było po prostu taniej. Nie do końca staramy się wspierać lokalnych sprzedawców, serwisantów, dać im zarobić, tylko wolimy przez internet taniej i tak dalej. I ciekaw jestem, jaka będzie reakcja rowerówki na to, czy będzie dużo więcej sklepów internetowych, będzie jakiś taki bardziej w tym kierunku krok, czy po prostu te sieci przejmą wszystko. W sieciach, w których będziemy kupować odkurzacz, to będziemy kupować tani rower, a w sieciach dużych rowerowych będziemy iść po porządny rower. Ciekaw jestem. Tak mi się wydaje, że w tym kierunku to zmierza, ale może dojdzie do jakichś zwrotów akcji. Pewnie za rok się nie opłaci, ale za 2 lata znowu coś nagram na temat tego filmu i będziemy robić taką wideocepcję odnośnie moich przemyśleń. Na chwilę obecną chyba to tyle, dlatego że poruszyłem właściwie kilka tematów, bo szkoda mi waszego czasu i nie wiem, czy macie ładną pogodę, ale idźcie, zróbcie coś i odpocznijcie w ten jakże jeszcze marcowy weekend. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie. Bardzo dziękuję moim patronom za wsparcie i za to, że w takich momentach, kiedy jeszcze tam parę pięter niżej bardzo dużo się dzieje i nie mam możliwości nagrywania takich typowo serwisowo-rowerowych tematów, także wspieracie mnie. No ale oczywiście nie tylko oni, ale też wy wszyscy, zostawiając nawet najprościej łapkę w górę. Dziękuję wam i czekam na wasze komentarze, bo sceny rowerowej chyba nie obserwuję jakoś bardzo bacznie. Tak mi się wydaje, że wy macie dużo więcej przemyśleń na ten temat, także podzielcie się nimi na dole, bo to będzie po prostu przyjemne dla mnie, żeby sobie poczytać i poszerzyć swoją wiedzę i też innych obserwujących. Trzymajcie się. Cześć.